Hej, witam wszystkich. To ja, Shorthairka LPS. Hejka, z tej strony Short i jakoś tak się złożyło, że mam chwilę, mam możliwości i chciałabym coś nagrać. Chciałam nagrać jakiś tag, ale wszystkie tagi, jakie mam na LPStube, mają ponad, 4-5 lat wzwyż i te pytania są tak beznadziejne, te tagi są krótkie i wiele pytań się po prostu powtarza, więc stwierdziłam, że odpowiemy sobie na pytania do Q&A, o które pytałam 10 lat temu. W tym filmiku chciałabym pytania z Q&A, które zadałam jakoś pół roku temu. W tym filmie pojawią się odpowiedzi na pytania zadane 10 lat temu, a odpowiadać będą Katalena i Shori. Age gap between them wychodzi dekadę czasu, także zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. Daria i Maja pytały, ile mam pet shopów. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Policzyłam i mówię wam, że mam 72 pet shopy. Prawda jest taka, że jak byłam młodsza, to zawsze liczyłam te figurki co do jednego, ile mam fejków, ile mam oryginalnych, nowa, stara seria. A obecnie ciężko mi powiedzieć. Wiem, że gdzieś, może 3 lata wstecz byłam bliska do bicia tych 300 figurek, bądź już przekroczyłam tą granicę 300 figurek. Mam swoje konto na LPS Merchu i mam tam pozaznaczone figurki, jednak nie jestem pewna, czy tam jest zaznaczone wszystko, bo nie robię tego regularnie i czasem się zdarza, że jak sobie przypomnę i bardzo mi się nudzi, to sobie uzupełniam tą listę i pamiętam, że jak ostatnio ją uzupełniałam, to musiałam dodać z 50 figurek. Według mojej listy mam 362, aczkolwiek nie jest to prawdziwa liczba, bo mam trochę powtórek i powtórek, które zebrałam świadomie, jak chociażby 7 Olgierdów. Chociaż tych brązowych coli typu, Bridget Carnival, no to ich mam 2, mam jeszcze jednego oryginalnego, to razem mam 3 jakby duble. Gdzieś tam też wiadomo, wpadły jakieś figurki z Pchliego Targu. Po prostu moje figurki się walają w tej mojej szafie, bo mam kartonik z popami i tabikami, mam inne figurki posegregowane, ale mam też różne na wystawkach, jedne, które czekałem na umycie z sztucznej krwi od 2022 roku i nie tylko. Ciężko mi powiedzieć, ale definitywnie jestem już na granicy 400 figurek i tak w sumie to sądzę, że tą granicę to już mogłam przekroczyć. Wliczając jakieś wszelkie fejki, chociażby nawet te, które do mnie w ostatnim czasie wpadły, to byłabym skłonna powiedzieć, że oscyluję gdzieś między 400 a 450, ale nie chcę skłamać. Może kiedyś przyjdzie dzień, gdzie będę czyścić, myć, zbierać te figurki i sobie je podliczę, ale to nie będzie dziś, ani jutro, ani do końca tego roku i w ogóle to nie wiem, przestałam liczyć, zaczęłam się cieszyć, że po prostu mam te figurki, bo nieważna ilość, nieważna jakość, a ważne, że są. Alona Truskawa, która pyta, ile mam domków? Jeśli chodzi o oryginalne domki Littlest Pet Shop, to na ten moment mam 2. W przeszłości zdarzyło się, że miałam tych domków znacznie więcej, szczególnie po zakupie super deala, jakim było 100 figurek. Film jest na kanale, możecie zawsze obczaić. Self-promo. Aczkolwiek ja nie używałam tak zbytnio tych domków, bo jakbym była dzieckiem, pewnie bym się tym bawiła i nagrywałabym na tych scenografiach. Aczkolwiek zaczęłam robić własne, zaczęłam sklejać domki DIY, więc tak naprawdę te pet shopowe domki zajmowały mi miejsce w szafie, którego z każdym dniem mi tam brakuje. To mój pierwszy domek Littlest Pet Shop. Jest on dwustronny. Jakiś taki domek ma otwierane drzwi, zamykane. Z nieudanej majówki. Taki domek, dla pet shopów jest za mały, ale będę go używać jako w tle. To jest po moim chomiku. Domkiem uznaję też ten pokoik. No i tak to było. No ale wiadomo, na pet shopowych domkach świat się nie kończy, bo posiadam też 2 sylwanianowe, jeden nieznanej mi firmy, który robi za scenerię domu Olgierda. Znajdzie się też jakiś ozdobny domek kupiony w Tedim na świątecznej wyprzedaży jako element tła. Ej, sorry, ja jednak dalej mam ten domek, który jest w połowie oborą, w połowie domkiem.
jakby lol, nie wiem co to tu robi, ja tego nie używam, też będę musiała się tego kiedyś pozbyć. A i ten malutki różowy jeszcze gdzieś się wala, ale to jest to samo co w sumie powiedziałam przed chwilą, to też jakiś tam domek, który mogłam postawić sobie w tle. Więcej domków mam właśnie tych DIY, ale nie wszystkie mam jeszcze zrobione. Część z nich jest opustoszona, bo używam tych akcesorii na bieżąco, ale myślę, że stworzę filmik, w którym właśnie pokażę z bliska bardziej szczegółowo te wszystkie modele. No i też coś o nich powiem, jak na przykład, które firmy mi się lepiej sprawdzały, które nie i czy te całe domki DIY są warte świeczki. Dobra, teraz pytania od Deros LPS, które zadało mi ich kilka. Pierwsze pytanie brzmi, jakie jest twoje największe marzenie LPS? Szczerze, nie mam jakiegoś konkretnego marzenia LPS-owego. Bardzo bym chciała mieć po tylu latach Mango Kitty albo Bumblebee Kitty, ale jakoś tak nie mogę ich nigdzie znaleźć, nie pojawiają się za często na Vinted, a jak już gdzieś mi śmignęło, to bardzo szybko się sprzedawały. Nie mam zbytnio szczególnych figurek, które bym chciała, nie wiem, taką jedna lub dwie, które tak, o mój Boże, oddam za nie życie, oddam za nie dziewictwo. Aczkolwiek dużo fajnych figurek udaje mi się znaleźć na okazjach i na stalkowaniu Vinted. I to też jest swego rodzaju spełnienie marzonek, jakby chociażby znajdowanie tanich shortów. I'm in love. Przepraszam za hałasy, ale mam otwarte okno. Wietrzy się. Nie wiem, chciałabym znaleźć resztę tabików, których brakuje mi do ukończenia kolekcji tabikatów. No ale niestety zostały mi już... Znaczy mam jeszcze łatwe figurki do zdobycia na chillu, ale są też właśnie te trudniejsze, z którymi będę się pewnie męczyć, albo będę musiała wybulić dużo hajsu. A więc moje marzenie... Na pewno to jakiś short hair, ale mam dużo peczów, które bym chciała mieć. Na przykład szynszyle, spaniele, dogi. Popularne też lubię, ale to nie znaczy, że tylko popularne. Właśnie szynszyle to pokazuję. Nie wiem, czy są popularne, ale raczej nie. Bo do tych należą spaniele, dogi, coli, short hairy. Ale mówię, każdy pet shop jest wyjątkowy. Oczywiście w starym filmie waliłam jakieś elabora, że chciałabym mieć popy, ale wszystkie figurki są tak naprawdę ładne i szczerze slay. Jakby dalej mam taką samą opinię, jakby popy to nie wszystko, jest tyle ślicznych niepopów, że po prostu aż ciężko wymieniać. I bardzo fajnie się patrzy, na przykład ja to widzę na Instagramie, bardzo fajnie się patrzy na to, że ludzie po tylu latach mają też takie coś, że enjoyują kupowanie niepopów. Wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, no bo jednak enjoyujemy te figurki, ale przez naprawdę wiele, wiele lat wstecz wszyscy się skupiali tylko na popach i tak naprawdę jakby wszystkie inne figurki nie miały żadnego znaczenia, bo przecież to są popy, one są najlepsze. Which is wrong, jakby wszystkie figurki są tak naprawdę fajne, są lepsze, są gorsze. Ale fajnie, że ludzie gdzieś tam się obudzili i dostrzegają piękno też w mniej pożądanych figurkach. Oczywiście wszystkie, z wyjątkiem tego. Po prostu mi się nie podobała nowa seria i tyle. Nad tym pytaniem, lecimy dalej. Jaka jest twoja ulubiona LPS tuberka? Jaka jest moja ulubiona LPS tuberka? 10 lat temu bardzo common thing było to, że były tutaj LPS tuberki. Teraz po latach są też i LPS tuberzy. And that's so fucking cool. Jakby fajnie, że gdzieś tam to community ewoluuje pod tym kątem, bo pet shopy były gdzieś tam bardziej kojarzone z dziewczynkami, mimo że to są w sumie bardzo unisex toys. Chyba, że mówimy tu o karnawale, to jest trochę w sumie sex toy Znaczy... Ulubiona. W sumie lubię bardzo dużo, ale lubię bardzo... Polską LPS tuberką, moją ulubioną to chyba będzie The Pudding LPS. Puddy, wiem, że tego nie oglądasz, ale gdybyś obejrzała, chociaż wiem, że tak nie będzie, to wiedz, że bardzo tęsknię za twoimi filmikami i chciałabym, żebyś znowu nagrywała. Z Anglii anglojęzyczną to chyba Sofię GTV, która kręci sławny serial Popular, który oglądam tylko
No dla ekranu, bo nie znam się najlepiej na angielskim. Wszystkie LPS-tuberki są ok. Ja nic nie mam do tych, co słabo nagrywają, ani do tych, co dobrze i co mają gadżety do nagrywania, na przykład, nie wiem, statywy, no, lampy specjalne i w ogóle. A, jeszcze jedną z anglojęzycznych lubię LPS Hannę, albo Hannę. No teraz zapomniałam, bo... Jeżeli chodzi o ulubionych LPS-tuberów, trochę ich się na pewno gdzieś tam wykruszyło z czasem, ale też poznało się nowych. Jeżeli chodzi o polskie community, to nikogo nie zdziwi fakt, że tutaj propsuję zawsze moich buddies, jak Mimaku LPS czy Skylark, ale też właśnie tutaj jakby ja gdzieś tam zawsze mam otwarty ten zagraniczny audience, ale teraz to już jestem w ogóle, jakby siedzę w tym, więc też przede wszystkim Izbis, która też robi naprawdę dobrą robotę, Natalie LPS. Jezu, jakbym mogła zapomnieć o mojej idolce Aroni. Jeżeli chodzi o, nie wiem, osoby, które zajmują się montażem, to Bones robi świetną robotę, LPS Puppy Tales czy Cosmic. Lubię oglądać, jak ludzie w czymś siedzą, w tym właśnie naszym hobby pet shopowym i pracują nad tym i rozwijają się i jak sobie człowiek pomyśli, jaki improvement i progres został zrobiony właśnie z racji tej pasji, tej chęci i jednak motywacji do rozwijania się, to jest bardzo hot rzecz, to jest coś naprawdę imponującego and I love it. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Prawdę mówiąc, nie mam ulubionej, lubię dużo piosenek. Czasem słucham rapu, czasem popu. Zależy, taka jaka mi się spodoba, to takiej słucham. That's a really cool question. Słucham muzyki codziennie i słucham o różnych rzeczy, niezależnie czy to są jakieś wirale TikToka, czy jakieś stare hity lat 80., jakieś techno, jump style, hard style, czy po prostu jakiś indie, alternatywny rock. Ale niepodważalnie w tym roku piosenki, jakie u mnie królują, to jest Maria Magdalena od Sandry albo Love Potions. Jakby, czy ja muszę coś więcej mówić? Aktualnie z popu lubię piosenkę Mayo Lizera, Lean On, a z rapu... O Jezu, Lean On! Damn. So many good memories. To było szalone. A z rapu lubię TD, jeden z jego numerów, no które niedawno poznałam. Jezu, nie czepiać się. Auto tu nowa società, TDAB, O mój Boże, Tede. Tede to jest chyba jeden z tych zapomnianych raperów. Like, goddammit. Ale ogólnie ten album VHS Vanilla, pamiętam, że w tym 2015 to był taki hit. Boże, taka nostalgia. Ja ogólnie z rapu obecnie gdzieś tam na przestrzeni lat zatrzymałam się na słuchaniu Taco Hemingwaya. fajne dupy z klasą, trzymają styl, trzymają pasą. Maksymalnie. Ale mam też nostalgię do jakichś starych rapowych piosenek ze starej rapowej sceny. Niestety nie jest to jakiś mój domyślny gust muzyczny, a raczej influence jednej osoby, z którego jakby nie mogłam od tego uciec, okej? Byłam wręcz zmuszona do słuchania rapu, dlatego znam wiele klasycznych oraz i zapomnianych kawałków. Czy lubisz The Chocolate LPS? Kto to jest The Chocolate LPS? Czy ja powinnam cię pamiętać? To jest właśnie to, ja dużo ludzi pamiętam, ale też część się pozapominało, bo byli to mali niszowi twórcy, którzy byli i nagle gdzieś zniknęli i słuch o nich zaginął totalnie. Bo w sumie nie wiem, czy ją znam, czy pamiętam, może po filmikach, ale nie wiem, która to jest. The Chocolate LPS.
no coś mi tu wyskoczyło, ale to dużo mi tego wyskoczyło. Bardzo dużo mi tego wyskoczyło. Dobra, nie wiem, o której czoklet mówimy. Jeśli to ta, to ją lubię. No dobra, nieważne. Widzę, że 10 lat temu też był problem i nie wiedziałam, kim jest czoklet LPS. Ale skoro mówiłam, że ją lubię, to chyba dalej cię lubię. Serial, no... Wiecie, ja się sama przyznam, nie umiem decydować. Mówię z anglojęzycznych lubię Popular, ale z polskich lubię Pamiętnik Księżniczki The Pudding LPS oraz lubię Granice, ale nie pamiętam już, czyje to było. To prawda, przez wiele lat zagranicznych bardzo lubiłam LPS Popular i dalej gdzieś tam mam miejsce w moim serduszku, bo oglądałam to dosłownie. Trochę męczy mnie jednak ten hype, że ludzie nie potrafią iść do przodu i dosłownie to LPS Popular jakby cały czas krąży i cały czas trenduje, a ludzie robią własne wersje i zdobywają za to dużo nagród w tej społeczności. Okej. Wiadomo też... Widzę dużo zdjęć, które nawiązują jakieś właśnie, nie wiem, wiecie, postaci, artów. I that's a cool thing. To się stało jakby kulturalną rzeczą tego naszego community. Aczkolwiek, no mówię, trochę mam już tego dość i chciałabym, żeby ludzie zhypowali coś nowego, jakby kogoś nowego, ktoś jest aktywny, by tutaj poczuć jakiś powiew świeżości. Ale czy mogę na to liczyć? I don't think so. Z polskich tutaj serii wspomniałam o Pamiętniku Księżniczki. Tak, jeżeli chodzi o The Pudding LPS, pamiętam, że jako dziecko Pamiętnik Księżniczki był moją ulubioną od niej serią. Jakby pozdro dla prostracji. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej aktualne serie, to od Aroni Angels of Murder. Bardzo dobra seria, mega dużo się dzieje. Tyle plot twistów, tyle mindfucków. Jakby, okej, ta seria może nie być do końca poprawna politycznie przez pierwsze odcinki, w których jest sam seks, ale potem fabuła już gdzieś tam wkracza i mimo, że tak trochę ironicznie, nieironicznie ją oglądałam, to muszę przyznać, że I enjoyed this shit, okay? I enjoyed it. I oglądałam to 2 razy, traumatyzując przy tym 2 różne osoby. Tak wiecie, pół śmiechem, pół żartem, bo wiadomo, seria gdzieś tam ma swoje mankamenty i trochę fuck-upy logiczne, aczkolwiek wywołała u mnie emocje, a to znaczy, że jest dobrze. Jakby that's the whole point of being creator. Wiadomo, że Skylark też robi zajebistą robotę, jakby pozdro Skylark, i wiele razy o tym wspominam, więc nie wiem, czy jest troszeczkę sens powielać moje wypowiedzi. No ale no tak w skrócie, no wszystko jest dopracowane, są ładne scenografie, światło, scenariusz jest ładnie rozpisany, jest też ten voice acting i fabuła. Szkoda tylko, że seria nie jest jakoś tak na bieżąco kontynuowana. Możemy mieć tylko nadzieję, że będzie, ale niezależnie od tego, to co już obecnie mamy, robi na mnie wrażenie i jest naprawdę mega dopracowane. Jest to najwyższy poziom na polskim LPS Tube, więc jakby no shame, że wspominam o tym po raz enty, bo jest to warte zajrzenia, mimo że seria weszła już parę lat temu i bardzo podoba mi się też ciąg filmów z Laniverse od Izbis, gdzie podczas oglądania tak naprawdę cały czas gdzieś tam jesteś w napięciu, gdzieś tam w dźwięku dialogów i muzyki, ale jednak gdzieś tam w dźwięku tej ciszy się zatapiasz i that's so cool, można pomału właśnie poczuć ten vibe, jaki odczuwają postacie. Już nie wspominając o tym, jak Izbis fajnie właśnie pokazuje ekspresję w figurkach poprzez właśnie różne outfity, jakieś partial customy. I love it. Ciąg filmów The Mystery of Masked Killer też jest naprawdę świetnie wykonanym jest to świetnie wykonana seria. Chciałabym ujrzeć bardzo już 3. część, ponieważ druga była takim plot twistem. Bardzo fajnie ukazana historia i ponownie tutaj mamy możliwość takiego odczucia tego vibe'u, jakby daje się odczuć ten taki, wiecie, trochę niepokój, tą trochę taką tajemniczość tej serii. Z tymi serialami
na polskim LPS-tubie jest tak, że coś, niecoś mamy, ale nie wszystko się pamięta i też sporo serii jest po prostu starymi seriami sprzed wieloma laty. A jeżeli chodzi o coś takiego bardziej aktualnego, to ciężko mi jest cokolwiek wymienić, ale myślę, że odpowiedź jest w miarę wyczerpująca. Granice? Coś mi to mówi, ale nie pamiętam, od kogo to było. Czekaj, LPS Granica to było z tymi konikami? O nie, to nie było What the hell? Jak ciężko mi powiedzieć, wizualnie mi się tu akurat nic nie kojarzy, ale wydawało mi się, że Granica to było coś z konikami. Może to jakieś fałszywe wspomnienie, nic mi tu nie wyskakuje. Chyba kolejne Lost Media. Chyba, że to po prostu któraś z tych niszowych serii i nie zapadła mi w pamięć. Musiałabym... A nie, czekajcie! Tu jest Granica 11 Zagubiony Czarny na konkurs od Pepsi. Dobra, to Granica była od Pepsi, to nic dziwnego, że mi się nie wyświetla. Jakby chciałabym, żeby ktoś stworzył kanał na YouTubie albo konto na Instagramie, które robiłoby za archiwum właśnie gdzieś tam starego LPS Tube'a, żeby nie było takich sytuacji, że jest totalna niewiadoma. Czy lubisz rysować? Odpowiedź brzmi... jeśli mam wenę, to tak, ale jeśli za bardzo jej nie mam, to lepiej, żebym nie próbowała malować. Kończy się to źle. No i marnuję trochę kartek. Kolejne pytanie to było, czy lubię rysować. Nie lubię, bo nie umiem, kurwa. Coś tam zdarzy mi się nabazgrolić, ale jest to tak parszywe, że wolę tego nie kontynuować. Co lubię robić w wolnym czasie? No, nagrywać, coś robić, gdzieś wyjść, pobawić się z moim psem, siedzieć na YouTube, internecie, fejsie. Lubię też oglądać telewizję. Wiecie, dlaczego taka reakcja? W tym momencie nie ma filmików, bo zrobiłam sobie maraton serialowy, znanego może wam, serialu. Po prostu uwielbiam. Nie wiem, co będę robiła, jak już mi się skończą sezony. Pewnie będzie więcej filmików, ale to... No jeżeli chodzi o jakiś wolny czas, no to głównie wykorzystuję go na spaniu i konsumowaniu social mediów, bo nie mam na nic innego siły, motywacji, ogólnie żyć mi się nie chce i kończy się na tym, ale jeżeli już znajdę w sobie krztę motywacji, no to tak jak widać, coś tam sobie tworzę, pracuję nad filmami, czasem się zmontuje jakiś part na map, co jest rzadkością raz do roku. Postuję sobie na Instagramie, na którego zapraszam, bo jestem tam aktywna praktycznie codziennie. No jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy z mojego życia prywatnego, no to zachowam to dla siebie. Że byłam szczera do bólu. Nie ma filmów, bo oglądam House'a. That's so typical. That's so typical. Chociaż obecnie nie rewatchuję House'a, oglądam Dextera. Ale tak, to też jest coś, co robię w wolnym czasie, ale nie związane jest to z LPS, więc... A to chyba koniec pytań. Tak, koniec pytań, nie ma już nic. Muszę kończyć, bo mam niestety bałagan. Ale zajebiste zakończenie. Wiecie co? Po 10 latach nic się nie zmieniło. Jest tylko gorzej. Także muszę kończyć, bo mam w pokoju bałagan.